Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa. Witam wszystkie rebeliantki, wszystkich rebeliantów na powyborczym, szybkim komentarzu profesora Radosława Markowskiego. Uniwersytet SWPS, Polskie Generalne Studium Wyborcze, czyli jeden z największych, najdłużej trwających projektów badawczych analizujących decyzje wyborcze Polek i Polaków. Panie profesorze, zaskoczyły Pana wyniki wyborów prezydenckich? Nie bardzo. W ogólnych zarysach tak mniej więcej miało być. No, wiadomo, że dwójka miała być w drugiej turze, wiadomy był kandydat trzeci. Zaskoczenia są na dalszych, marginalnych miejscach, choć w jednym przypadku to dosyć znaczący wynik, mam na myśli Brauna. Ale bardziej mnie zaskoczyło, że to jest 30 któryś rok, w którym ośrodki badania opinii publicznej robią predykcje wyborów i ciągle im się nie udaje. To jest bolączka niesamowita. No właśnie, może zaczniemy od kondycji firm badawczych. Co się stało, że jak pan profesor próbuje rekonstruować, co się dzieje, że po pierwsze mamy problemy z częścią sondaży, a dwa, że ten sondaż powyborczy, ten nocy wyborczej, niezbyt dokładnie nam rozkłada rozkład głosów. Gdzie tkwi błąd, gdzie błąd tkwi w sztuce budowania pytań, budowania sondażu i czy mamy szansę naprawy, czy firmy badawcze, nie wiem, naukowcy razem są w stanie usiąść i porozmawiać? Proszę pana, sam ten exit poll nie wypadł tak źle, to znaczy tam są drobne tylko przesunięcia, jednak to, co pierwsze pokazali, ostateczny wynik, że jest poniżej 2% różnicy między dwoma kandydatami wchodzącymi do drugiej tury, to się sprawdziło. I większość innych rzeczy też została obroniona. To, że tam się o jedno miejsce przesunął Hołownia przed Zandberga czy coś, to naprawdę jest marginalna sprawa, więc exit poll nie wyszedł źle. Natomiast firmy badawcze, proszę pana, ja od wielu dziesięcioleci tym się zajmuję, pisałem raporty, co trzeba robić, żeby... Ja nazywam te firmy nie firmami badania opinii publicznej, tylko firmami odtwarzania opinii publicznej. Nie chcą się zaryzykować i po prostu popracować nad wynikami surowymi, które dostają. A wiadomo, że ludzie konfabulują na temat frekwencji, wiadomo, że niektórzy nie odpowiadają, na kogo głosowali i są takie metody jak wielokrotne imputacje, czy po prostu imputacje, którymi można tą część, która jest wspólnotą polityczną, a nie społeczeństwem jako całością, bo społeczeństwo jako całość nie głosuje, można te wyniki przybliżyć dosyć dobrze. Ostatnie sondaże przed wyborami mniej więcej pokazywały jednak 4-5% różnicę między dwoma kandydatami. Mencena pokazywały na poziomie 11%, Brauna na poziomie 3-4. No więc jest się, a z kolei trójkę z koalicji pokazywali na poziomie 6-7%, 5-7%, tak. Więc sumarycznie, kiedy się popatrzy na to blokowe poparcie, to pomylili się znacznie. W konkretnych przypadkach są oczywiście błędy i tak, jak się przyłożyć, to można, zwłaszcza w tak prostych wyborach, jak wybory prezydenckie, bo wybory parlamentarne są bardziej złożone. Tam się głosuje taktycznie, tam się głosuje, jest jeden dzień wyborów, w którym na przykład zwolennicy małych partii muszą zadecydować, czy oni chcą głosować na swoją partię od serca, tą pierwszą małą, która być może nie wejdzie i przeto będzie zmarnowany głos, czy też zaryzykować i wybrać z 2 czy 3 większych partii tą, która jest mniejszym złem, jak gdyby, i zagłosować przeciwko temu, co się
uważa za to zło zasadnicze. No więc tak, no, ale to nie skutkuje. Oni tego nie robią. Czyli dlaczego pytałem, bo badania opinii są ważnym elementem życia społecznego. Tego typu rzeczy mogą w części opinii tak podważać zaufanie do firm badawczych, ergo do całego sektora. I jest pytanie po prostu o to, czy sektor jest w stanie się obronić wizerunkowo, pokazać, my się uczymy, staramy się naprawić błędy, tłumaczymy, dlaczego coś nam nie wyszło. Bo badania opinii są ważnym elementem i podważanie badań przez takie błędy jest To są dwie rzeczy. No, nikomu nie można zabronić się uczyć, tylko trzeba to robić jakoś, wie pan, no skutecznie, tak, bo to wstyd się uczyć i się nie nauczyć, tak. To trochę tak jak Kościół katolicki też podobno się uczy na swoich błędach, tylko nic się tam nie zmienia. Jak się zewnętrznie Kościołowi nie pomoże, na przykład prawnicy amerykańscy się za nich nie wezmą i nie zabiorą połowę własności, to się nie nauczy nigdy. Tak samo jest z firmami. Dopóki się im płaci pieniądze za złe predykcje, to oni będą robić, bo oni idą po takim najmniejszym oporze. No, skoro media zazwyczaj płacą za to, to oni im tam coś dają, no i tyle. No, kropka. Rozumiem. Nie chodzi o tego, wracamy do wyników wyborów, chodzi o poparcie dla Brauna. Co może być Brauna i Mentzena, ale pierw Brauna? Co poparcie dla Brauna mówi nam o kondycji obywateli, że tak radykalne wystąpienia, gaśnice, jakieś choinki wyrzucane, ataki na szpitale, zrywanie flag Unii Europejskiej, palenie flag Ukrainy, budzi takie poparcie społeczne? I czy coś nie pękło z tym, że my się w sondażach wstydziliśmy poparcia dla Brauna, ale już przy urnie wyborczej żeśmy wrzucili głos na Brauna i nie mamy tego powodu do wstydzenia się? No proszę pana, tacy, którzy jak gdyby mówią językiem Brauna, myślą myślami Brauna i chcą się zachowywać tak jak Braun, dopóki tego jest tam w granicach 2-3%, to można powiedzieć, w każdym społeczeństwu jest jakaś taka frakcja niezbyt zapoznana ze światem, z tolerancją, z wartościami ogólnoludzkimi i nienawiść do wszystkich, którzy nie są, nie wiem, biali, blondyni albo coś, jest naturalną cechą zazwyczaj źle wykształconego człowieka, tak? Który nie rozumie, że rasowe, genetyczne czy jakieś inne podłoże patrzenia na innych nie ma naukowego żadnego sensu. Są to ludzie zagubieni, sfrustrowani, którzy wylewają swoje żale w taki oto sposób. Natomiast jak to już, bo wygląda na to, że to jest jakiś ponad 1 milion Polaków na 30 uprawnionych do głosowania, no to zaczyna to być trochę problem. Ja się nie zgadzam z takimi interpretacjami, jaką dzisiaj słyszałem, że to element pluralizmu. No nie, no bo my mamy w konstytucji, w różnych prawach zapisane, że nienawiść, która wynika z narodowych fobii, czy językowych, czy etnicznych, powinna być ścigana prawem. I wielu ludzi w Polsce się dziwi, że po tych ekscesach, takich jak nadużywanie statusu posła, zatrzymywanie lekarek, podpalanie w Sejmie symboli religijnych i narodowych, jest na tyle, no to jest słabość polskiego państwa, to tyle mam do powiedzenia. No dobrze, a co nam mówi, czy teraz pytanie, czy ta słabość polskiego państwa, jak ono się może przełożyć na poparcie ewentualnie Rafała Trzaskowskiego, szerzej tego obozu demokratycznego, bo pojawiają się głosy, nie wiem czy uzasadnione, że obóz demokratyczny tak naprawdę trochę słabnie po tych wyborach, znaczy słabu. I te wybory nie są wzmocnieniem obozu demokratycznego i mamy jakby problem ze sprawnością państwa i zachęcaniem przez władzę publiczną, pokazywaniem, że państwo jest sprawne. I pytanie, czy mamy szansę zmobilizować ludzi, demokratów do tego, żeby przyszli do urn? Proszę pana, przede wszystkim dziwi mnie to, że wszyscy się rzucili ze strony na przykład sztabu Rafała Trzaskowskiego, żeby teraz
uwodzić elektoraty lewicy czy Hołowni, jakie sygnały do nich wysyłać. Ja zwracam uwagę, że 1/3 społeczeństwa, więc około 10 milionów w ogóle nie poszła do głosowania. I z tych 10 milionów jest jakieś 2-3 miliony, które prawdopodobnie w ogóle nigdy nie chodzą do wyborów i nie pójdą także, ale kilka milionów jest do wzięcia. I to jest podstawowy zasób, którego mogą czerpać kandydaci drugiej tury. No, ja nie będę się już znęcał. Ja uważam, że w tych wyborach mamy 2 kandydatów. Jednego, który się bardzo nadaje na prezydenta. Mówi językami, jest kompetentny, jest uczciwym człowiekiem i odpowiedzialnym. Sprawdził się jako prezydent wielkiej metropolii, i który ma kiepski, niedouczony sztab wyborczy. I drugiego kandydata, który kompletnie się nie nadaje na prezydenta, ma wszelkie felery od moralno-etycznych, począwszy od kwalifikacji merytorycznych skończywszy, który ma fantastyczny sztab wyborczy, który wyciska z niego wszystko, co się da. No. I to jest ten wielki dylemat. Czy Polacy się zdecydują, wie pan, tu mieliśmy te różne pyskówki, bo trudno to inaczej nazwać, te wszystkie debaty rzekome, gdzie po minucie się daje kandydatom na prezydenta, żeby powiedzieli, jak zreformują służbę zdrowia. Tak? No, znakomity pomysł, prawda? Jest ten poziom szaleństwa medialnego i tego tiktokowego czy innego, którego nie należy przekraczać. Więc powiedziałbym, że to jest ten wielki dylemat. Druga sprawa to jest, myślę, że właściwie wszystko jest w przemyśleniach zarówno Mentzena, jak i jego elektoratu. A to z następujących powodów. I wydawało mi się wczoraj wieczorem, że słyszałem, że być może oni podobnie myślą. Moim zdaniem sytuacja wygląda tak. Strategicznie i perspektywicznie dla Konfederacji i dla Mentzena bardzo złym scenariuszem jest pisowski prezydent Nawrocki. Dużo lepszym scenariuszem pod kątem tego, co oni mogą ugrać w wyborach 2023 roku, jest kandydat Trzaskowski. No i mają dylemat. Co teraz zrobią? Czy namówią do głosowania na Nawrockiego? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Mentzen namawiał do głosowania ale poza tym, co zrobi Mentzen, to sam ten elektorat, bo proszę zwrócić uwagę, że tam są ludzie ciężko pracujący mężczyźni, którzy mają podziurki w nosie populizmu ekonomicznego, tego rozdawnictwa, tej niby szczodrości socjalnej, która też, wie pan, no, trafia do tych, którzy potrzebują, ale trafia też do cwaniaków, którzy, my to nazywamy, proszę spojrzeć zresztą na poparcie, jakby spojrzeć na te wyniki z pewnej perspektywy, to można powiedzieć tak. Polska ciężko pracujących ludzi z wielkomiejskich ośrodków i z wykształceniem i tak dalej, to jest Polska, która głosuje na Trzaskowskiego. To są ci ludzie, którzy płacą wysokie podatki, oddają je do budżetu państwa. Ta Polska w znacznej części, która głosuje na Nawrockiego, to jest Polska do właśnie tych klas transferowych. To są ludzie poza rynkiem pracy, to są z powodów naturalnych, jak wiek, z powodów też nienaturalnych, jak bezrobocie czy niechęć do pracy po prostu. I właśnie elektorat Mentzena jest bardzo ostro nastawiony przeciwko temu ekonomicznemu rozdawnictwu i on ma dylemat, bo jeżeli dobrze czyta zamiary Nawrockiego, to widzi, że to będzie ten prezydent, który będzie próbował utrzymać tą niby szczodrość redystrybucyjną w Polsce w kierunku tych, którzy sami nie są w stanie zagospodarować swojego czasu i miejsca na rynku pracy, albo będzie to Rafał Trzaskowski, który też ma wrażliwość społeczną, no ale na pewnego rodzaju rozdawnictwo pewnie nie pozwoli, prawda? Więc będą musieli to wszystko jakoś sobie przemyśleć i zdecydować, czy pójść w ogóle do wyborów w drugiej turze, czy nie pójść, ale myślę sobie, że to strategiczne, to też Braun o tym mówił, że on wyglądało na to, że nikogo nie poprze, że
on czeka na wybory parlamentarne 27 roku i tak jak powiedziałem, z tego punktu widzenia ewidentnie tym prawicowym siłom Konfederacji Brauna powinno zależeć na Rafale Trzaskowskim. Dobrze, a pytanie jest też także takie, że te wyniki wyborów podobno mówią o tym, że ten duopol, czyli wybór między PiS-em a PO, zaczyna się sypać, pojawiają się młodzi, fajni, młodzi, starzy, mówię wiekiem, liderzy ugrupowań, które nie są z tego korzenia. Mówię o Konfederacji, mówię o Braunie, mówię o Adrianie Zandbergu, który osiągnął bardzo stosunkowo przyzwoity wynik przy nakładach finansowych, które włożył w kampanię. Pytanie, czy rzeczywiście ten podział Kaczyński-Tusk zaczyna się chwiać i rzeczywiście wchodzi na scenę taki bardziej może młodszy wybór, opcjonalnie lewica Zandberga, prawica konfederacka, radykalna prawica Grzegorza Brauna. Proszę pana, no właśnie wybory 27 roku to pokażą, to znaczy jeżeli to nazywamy starciem Tuska z Kaczyńskim, to z rzeczy, z powodów naturalnych, zwłaszcza na wiek Kaczyńskiego, no niebawem to nie będzie problem, tak? Natomiast ta opozycja, jeśli ją na nowo nazwiemy, to jest opozycja, czy Polska ma zmierzać i mieć aliansę z niedoskonałą, ale jednak przewidywalną Europą, ze światem Zachodu, jego wartościami, jego oświeconymi tradycjami, jego liberalną, tolerancyjną polityką i zamożnością, czy też jest to jakiś skręt w kierunku, no jeśli nie azjatyckich despotów, to na pewno ludzi, którzy mają za nic pewnego rodzaju pryncypia i aksjologię demokracji. Proszę spojrzeć na kompanionów, których sobie dobierał, prawda, pan Nawrocki, no to właśnie ten rumuński, na szczęście Rumuni przejrzeli na oczy i zobaczyli, co się dzieje i posłali go na deski. Jeśli by dla Nawrockiego to miało coś bardziej znaczyć, bo przegrał znacząco. To jest kompanion właśnie pana Nawrockiego, którego korzenie są nie wiadomo czy celowe, czy racjonalne, czy bezpośrednie z Moskwą, czy też po prostu on tak sobie myśli, a Moskwie to pasuje i trzymają za niego kciuki. To są ci sami kolesie, którzy jak Orban czy Salvini we Włoszech, czy Marine Le Pen we Francji, które w taki czy inny sposób siedzą w kasie w zależności finansowej od Putina. No z tymi się brata ewidentnie PiS, w pewnym sensie polityka ta antyukraińska i taka jakby niewypowiedziana prorosyjska jest także, a w każdym razie rozwalanie jedności Unii Europejskiej na rzecz takich infantylnych pomysłów, jakim Duda czy Nawrocki w przyszłości chcieliby patronować jak jakieś przymierze Trójmorza. Wie pan? No trzeba być naprawdę daleko nieoczytanym w polityce światowej i nierozeznanym, zagubionym, żeby przedkładać jakieś alianse z Mołdawią, Gruzją i Macedonią Północną nad Trójkąt Weimarski i alians z Niemcami i z Francją. I jest ta wyjątkowa okazja dzisiaj, ze względu trochę zewnętrznych, że Polska stanowi tą oś europejską w tej chwili, w której to my rozdajemy karty, a nie jesteśmy tylko biorcą różnych polityk, które za naszymi plecami się dokonują. I to jest ten dylemat, przed którymi nie rozumiem, dlaczego większość Polaków nie rozumie tego i dlaczego wydaje im się, że życie w niedemokratycznym czy nieliberalnym kontekście jest jakoś tam bardziej obiecujące niż demokracja jest skomplikowanym ustrojem i on jest wymagającym wobec ludzi. I my to widzimy, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za swój los, którzy się kształcą, którzy mają własne zasoby, którzy prowadzą z sukcesem firmy,
ewidentnie opowiadają się za pewnymi ugrupowaniami, a ludzie, którzy mają kłopoty, nad którymi, jeszcze raz podkreślam, trzeba się pochylać i im pomagać w tych kłopotach, ale nie można z ich statusu społecznego robić wyznacznika tego, jaka jest prowadzona polityka tego kraju. No, po prostu. I teraz pytanie o wątek antyukraiński, czy polityki antyukraińskiej, który się bardzo mocno pojawiał w kampanii co najmniej 3 kandydatów. Mówię tutaj o Nawrockim, Braunie i Mencenie. Na ile takie nastroje, że za dużo pomagamy Ukrainie, Ukraina jest niewdzięczna, w tym stylu, tak, mogą zaważyć na wynikach drugiej tury? Czy my jesteśmy w stanie, my jako demokraci, te nastroje jakoś lekko rozładować, bowiem te napięcia mogą się potem kumulować w wyborach parlamentarnych. Możemy mieć niezbyt ciekawą sytuację po wyborach parlamentarnych. Co zrobić z nastrojami antyukraińskimi i czy jak zabrać tą oliwę, którą oni dolewają propagandową? Chyba, no jest to trudne, łatwość, z jaką właśnie można rozbudzić, rozpalić nienawiść. Proszę pana, w tym kraju jest ponad 2 miliony Ukraińców, właściwie jesteśmy dwujęzycznym krajem. Ja nie spotkałem ani jednego obywatela Ukrainy, albo jeżdżę taksówkami, sprzątają, są z nami w sklepach, sprzątają nasze domy, robią tysiące rzeczy wokół nas i wie pan, no tu i ówdzie coś tam, jakiś drobny konflikt zaistnieje, ale przecież my nie mamy z nimi żadnego problemu tak naprawdę. Przy 2 milionach nowych obywateli z innego kraju, więc to wszystko jest nakręcone znowuż przez elity tych partii, którzy wymyślają sobie jakieś rzeczy, że w kolejkach, prawda, Polacy muszą czekać, bo Ukraińcy no stoją, no tak samo są, tak samo. To jest zadziwiające w kraju, który był w sytuacji Ukraińców przez dziesięciolecia. Też jeździliśmy na zachód, też tam żeśmy byli w bardzo niekomfortowej sytuacji. I też nami się opiekowano, też nam pomagano i jakoś to wszystko uleciało z pamięci zbiorowej Polaków. Wstyd, zwłaszcza, ale co tu się dziwić, wie pan, no, Związek Zawodowy Solidarność dzisiaj nie ma nic wspólnego z tym wielkim ruchem lat 80., który uczył nas pochylania się. Byliśmy na ustach całego świata, byliśmy szanowani, ale to dlatego, że tam byli tacy ludzie właśnie jak Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Geremek, Kuroń czy Władek Frasyniuk. Dzisiejsza Solidarność to jest jakaś polityczna przybudówka niechęci do wszystkiego poza własnym interesem chyba, bo inaczej tego nie sposób nazwać. I teraz kolejny element tej układanki to są nastroje antyunijne, no bo antyunijność Mencena i Brauna i Nawrockiego była ewidentna. Jest pytanie, czy my demokraci, ale także Komisja Europejska i struktury europejskie są w stanie przeciwdziałać tej fali niechęci do biurokracji unijnej, którą rzekomo rządzi Berlin. Ja mówię rzekomo, bo to jest bójda na resorach, ale ten przekaz jest bardzo prosty. Biurokraci zabijają, niemieccy biurokraci rękoma Brukseli zabijają polską gospodarkę, zniewalają nas jako obywateli i chcą budować super państwo z rządem w Berlinie, siedzibą w Brukseli. Streszczam propagandę. Czy my jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać? Tak naprawdę, wie pan, no to jest to, co się tutaj, proszę pana, no lud nie czyta, lud nie analizuje, lud nie zagląda do rocznika statystycznego. To jest dokładnie powtórzenie roku 2003. Wówczas te 20 kilka procent, które zagłosowało przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, to była kto? Ściana wschodnia, rolnicy, małe miasteczka i wieś, ludzie o niskim statusie społecznym. Kto najbardziej zyskał na wejściu do Unii Europejskiej? Ściana wschodnia, rolnicy, małe miasteczka i tak dalej. I to samo jest dzisiaj. Wie pan, ja 11 lat temu zaproponowałem w Polsce, żeby wprowadzić, jestem absolutnie przeciwko tym gadaniom o tym, że ma być jakaś jedność narodowa, że teraz ten jeden i drugi mówi, że będzie wszystkich reprezentował. No, wie pan, ja naprawdę znam dużo lepsze dowcipy, tak? Nie da się reprezentować wszystkich, ponieważ oni nie chcą być reprezentowani. A ja wtedy zaproponowałem funkcjonalny federalizm. Wie pan, w dzisiejszych czasach elektroniki
Można po prostu ludzi sobie wyznaczyć. Jedni chcą być w obiegu Unii Europejskiej i płacą na tą Unię i coś z tej Unii dostają, a inni nie chcą być w Unii Europejskiej. Można im zagwarantować to, żeby nie mieli benefitów. Nie będą wkładać do Unii Europejskiej, Unia Europejska do niczego nie będzie im się wtrącać i tak jak 30 lat temu, bo wie pan, młode pokolenie zapomniało, że ich dziadulo i tatulo w 1989 roku, i to było coś, co włosy na głowie się jeżyły, nawet wizytatorom z tak zwanego bloku wschodniego, bo widzieli tu rolnika, który był za koniem i z pługiem. To są rzeczy, które się tutaj dokonały w tym kraju, prawda? Myśmy potroili swoje PKB i ktoś, kto tego nie widzi, jest po prostu analfabetą politycznym, no i ekonomicznym. Więc jeśli są tacy, którzy absolutnie nie chcą mieć ucisku Berlina i wie pan, i domniemanej jakby kontroli Brukseli, to po prostu można kontrakty pozawierać z częścią ludności, że nie ma też benefitów. Bardzo proszę sobie radzić, tak? I możecie za 10 lat wrócić do konia z pługiem i tak dalej. Więc trzeba być, moim zdaniem, wie pan, edukacja się widocznie sprawdza. Oni muszą tego doznać na własnej skórze. I takie zagłaskiwanie w tej chwili, że będzie się wszystkich reprezentować, jest niedorzeczne, tak? Tu trzeba naprawdę radykalne kroki. Nie ma nic złego w tym, żeby pewne grupy świadczą na własnej, to nic z tego nie będzie, moim zdaniem. No dobrze, ale jest taki wątek antyunijny w kampanii Mentzena, taki liberalny, że Bruksela zakłada nam kajdanki na ręce i nogi, biurokracja, przepisy, regulacje, regulaminy i trzeba rozwalić Unię Europejską, żeby tych regulacji, tego nadmiarowych regulacji, tych ETS-ów i innych wynalazków nie było. Jak przekonać tych bardziej liberalnych, tych bardziej świadomych obywateli, że ten proste hasło, tak, wrzucamy do kosza Unię Europejską z jej regulacjami, do niczego dobrego nie doprowadzi, bo tu jest ten problem, że też część takiego bardzo liberalnego, twardo liberalnego środowiska też zaczyna być niechętna Unii Europejskiej. Proszę pana, jest bardzo wiele rzeczy w takim organizmie złożonym z 27 krajów. Nie jest łatwo i regulacje czasami Unii Europejskiej, ja się zgadzam z tym, są przesadzone. Sam jestem ofiarą takich. Mam 2 projekty Horizon Europe w tej chwili, które realizuję. A realizowałem 10 i 20 lat temu tak zwane programy ramowe, które w swej sprawozdawczości było o niebo łatwiejsze. Dzisiaj, wie pan, ja wtedy poświęcałem 5% czasu na to, żeby administrować tymi projektami, dzisiaj 30%. To są absurdy, które rosną. To rzeczywiście, też nie bądźmy też naiwnymi apologetami wszystkiego, co robi Bruksela. Nie, tam jest szereg rzeczy, które można by poprawić. Ale wie pan, jak się tak myślę nad tym, dlaczego ta Unia jest przeregulowana, to tak symbolicznie powiem. No jest przeregulowana, dlatego że doświadczała rysiów czarneckich, prawda? Dlatego, że na każdym kroku są spekulanci, łobuzy, które traktują swoją bytność w Unii Europejskiej, żeby doić po prostu w sposób nielegalny. No jeżeli obejrzeli się i widzieli dziesiątki rysiów czarneckich, to nie dziwota, że chcą regulować. No, wie pan, to samo się dzieje na poziomie mojej firmy w uniwersytecie. Jeśli oszuści tutaj się zajmują różnymi sprawami, to trzeba, ja nie mówię, że tak jest, ja mówię, że jeśli, no to naturalną taką pierwotną reakcją człowieka jest ustalmy coś, wprowadźmy jakiś regulamin. Tę piękną zasadę, wie pan, ja wykładam o kapitale społecznym w miejscach, w których ten kapitał społeczny, a więc zaufanie do instytucji, takie zaufanie per se do drugiego człowieka, do jakiejś komórki instytucjonalnej,
Tu nie ma. Wie pan, kiedyś jak wyjeżdżałem na delegację, to wystarczyło moje słowo i podpis na kartce, że byłem tam, bilet kosztował tyle. To... Proszę pana, teraz ja nie tylko muszę wszystkie te sygnatury wpisywać. Oni teraz ode mnie chcą, żebym poza zapłaconym biletem z mojej karty kredytowej jeszcze przedkładał wyciąg z mojego banku, że naprawdę zapłaciłem z mojej karty. No przecież to są absurdy, to jest koszt społeczny. To jest marnotrawienie czasu. No ale wynika to prawdopodobnie z tego, że wokół nas są rysie czarneckie. Rozumiem. Teraz pod koniec, zbliżamy się do końca rozmowy. Trump. Czy Trump może zamieszać nam w kampanii prezydenckiej jego antyliberalna, antygenderowa retoryka pseudowolnościowa, celna, jakiś ten gospodarka amerykańska najważniejsza, i te specjalne relacje z niektórymi państwami europejskimi, które zagwarantuje wiadomo kto, rzekomo oczywiście, Nawrocki, taki jest przekaz propagandowy. Czy ona rzeczywiście może zaważyć na wyborach, na być jeszcze mocniejsza w kampanii wyborczej, w tej drugiej fazie? Nie potrafię powiedzieć, niewątpliwie w elektoracie, zwłaszcza pisowskim, jest ta całkowicie iluzoryczna, wie pan, to taka refleksja ogólniejsza. Ta Ameryka, którą my pamiętamy, ta Ameryka Woodrowa Wilsona, ta Ameryka akordów paryskich po I wojnie światowej, która dała Europie Wschodniej wolność i suwerenność, ta Europa Roosevelta i ta Europa, która pamiętała tych bojsów amerykańskich, którzy tu 2 razy lądowali, bo myśmy sobie w Europie tą jatkę urządzali za każdym razem, tej Europy już, tej Ameryki już nie ma. Jej nie ma po prostu. To jest kraj, który się oddalił, który odwrócił się bardziej w kierunku Pacyfiku, który od 2015 roku jest samowystarczalny energetycznie. To jest coś, czego nikt nie zauważył i on nie potrzebuje reszty świata i zabiegów o to, żeby cieśniny w różnych częściach świata i tankowce płynęły, bo on może korzystać z tego, ale nie musi, prawda? A cała nafta, te 500 milionów ludzi ze znakomitą demografią, zwłaszcza meksykańską, z zasobami nieprawdopodobnej żyznej ziemi i energetycznymi, i wyrafinowanymi przemysłami, to jest te 500 milionów, które może się wypiąć na resztę świata. A Polska i te nasze amerykanofile, trumpofile zwłaszcza, prawda, to są ludzie pozbawieni oglądu. Im się wydaje, wie pan, że Trump otwiera rano okno i mówi, co ja dla tych moich kochanych Polaków mogę zrobić. Proszę pana, jego to guzik obchodzi, jego to tylko obchodzi o tyle, jeśli na przykład zwęży, że podobnie jak w części Ukrainy, gdzieś tam w zakątku Suwalszczyzny jest też pod ziemią ukryty skarb, bo jest, zdaje się, rzadkich metali, na których może łapę położyć i wtedy tu przyjdzie i za pomocą takich jak Nawrocki spenetruje nam ładny Suwalski Park Krajobrazowy, prawda? Więc no, naiwność ludzka i ten polski bezkrytyczny, taki bezrefleksyjny proamerykanizm, który dzisiaj jest protrumpizmem, to jest najgorsze, że to nie jest amerykanizm. Z Ameryką nas wiele łączy, będzie łączyło, ona wcześniej czy później pewnie wróci na jakieś tory swej wielowiekowej już tradycji demokratycznej i liberalnej, ale na razie bym na nich w ogóle zero, tak? Ja, obywatel, Radosław Markowski, nie liczę na nic, zero z ich strony, gdyby nastąpiło prawdziwe zagrożenie Polski. Przyślą tutaj 200-300 jakichś tam spadochroniarzy, którzy się po Wielkopolsce będą kręcić i udawać, że jakieś bazy pilnują i nic więcej. Jako ostatnie pytanie o Kościół katolicki w tej kampanii wyborczej przed drugą turą, czy to jest realna siła polityczna, czy przesłanie biskupów, proboszczów już jeszcze trafia do wyborców w sposób znaczący i czy przypadkiem nie przekraczamy takiej granicy, że Kościół katolicki coś tam sobie mówi, ale większego, takiego bardzo wielkiego przełożenia na tą twardą, wyborczą politykę już nie ma? Czy jeszcze ma?
Proszę pana, no Kościół katolicki w ostatnich 30 latach zafundował sobie swoją po prostu zachowawczością, konserwatyzmem i nierozumieniem współczesnego świata to, że uczestnictwo w kościołach spadło niemal dwukrotnie od 90 roku. Młodych nie uświadczy się w kościele jako znaczącej grupy społecznej, a lekcje religii świecą pustkami. Więc Kościół, jego rola, dopóki będzie prezentował tą swoją propartyjną, kościoły mogą tak ogólnie coś wspierać, tak generalnie przez aksjologię swoją wartości, czy opowiadać się delikatnie za partiami jakoś konserwatywnymi, czy no właśnie chrześcijańsko-demokratycznymi, bo one wyrastały z tego pnia. Natomiast w Polsce Kościół katolicki był po prostu bezpośrednim aktorem politycznym, który walczył o swoje, skutecznie wywalczył, nachapał się tyle mienia publicznego, które wcale mu się nie należy, w jednoinstancyjnej procedurze, a do tego wszystkiego największą tą przyłożyli polscy postkomuniści i SLD, pozwalając na to wszystko. Więc następuje u nas redefinicja roli Kościoła, ale nadal odpowiadając krótko na pana pytanie, w tych grupach społecznych, które głosują, więc ludzi w bardzo niskim wykształceniu, starszych, z takich, którzy nie czytają za wiele, a ich wiedza o świecie jest z ludzi podobnych do nich no i właśnie z parafii. To na nich oczywiście mają wpływ. No i tyle. A w perspektywie następnych wyborów parlamentarnych to biskupi będą i listy pasterskie będą miały znaczenie polityczne? No, zobaczymy, co nowy papież, czy on sobie poradzi jakieś z tym betonem, który w episkopacie polskim jest nie do ruszenia, czy nie. Zobaczymy, musimy się w tego nowego papieża wsłuchać i czy to bezpośrednio od tego nowego papieża, ze względu na swoje latynoskie niejako korzenie, tak to nazwijmy, bycie ważną personą Kościoła katolickiego w Peru, to jest pewne doświadczenie, które z jednej strony na pewno buduje taki antyrepublikanizm, mówię o polityce Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony pochylanie się nad zagubionym małym człowiekiem w tej wielkiej machinie współczesnego globalizmu, więc no ale też pewnie jemu obca jest ta pazerność tego naszego Kościoła, ta takie koncentracja na żyrandolach złotych, prawda, na tym wszystkim, na tym przepychu takim prymitywnym, wie pan, bo jeszcze katolicyzm w tych krajach, gdzie obok są protestanci, to on się musi zachowywać przyzwoicie, jak w Niemczech czy w Holandii, bo jest konkurencja, natomiast tutaj nie musi i się nie zachowuje. Więc myślę sobie, że tak, on będzie wspierał te nacjonalistyczne i antysemickie, bo antysemityzm w Kościele jest bardzo silny. On nie jest taki ujawniany na co dzień i otwartym tekstem, ale pośrednio jest cały czas. Czyli musimy patrzeć na ręce, oczekiwać. Mamy pewien problem, że Kościół katolicki będzie nam legitymizować wulgarny antysemityzm, który do niedawna był w polskiej polityce powodem jednak do pewnego wstydu. No. Nie chwalono się tym. Zobaczymy. Ja nie powiedziałem tego, że jest to wulgarny antysemityzm. Ja powiedziałem między wierszami, że nie robi, w każdym razie na pewno polski Kościół katolicki nie robi nic, albo jako instytucja, nie mówię, że są przyzwoici księża, biskupi nawet, którzy starają się dawać odpór tym antysemickim, czy w ogóle rasowym różnego rodzaju dziwacznym przekonaniom, natomiast nie robi właśnie dostatecznie dużo, żeby zwalczać to. Bardzo chętnie bym zobaczył, zadziwiające, że Kościół katolicki na te wybryki Brauna nie zareagował ani razu. Właśnie to jest ciekawe i zastanawiające, smutne Nie, dla mnie nie jest zastanawiające, on taki po prostu jest. No.
A dla Znaczy, mnie wie to pan, ukuło się takie powiedzenie, że coś nie jest chrześcijańskie albo coś z tym kościołem. No właśnie, ja akurat uważam, że to jest chrześcijańskie i ten kościół taki jest. On jest drapieżny, on jest merkantylny, on jest antysemicki i tak dalej. No, a to, że tam czasami w takich embellishments, upiększeniach to się mówi, że to jest miłość do drugiego i tak dalej, to, no to trzeba sobie poczytać tę księgę dokładnie, co tam jest napisane. No. to, Więc, to będzie najlepsza puenta tej rozmowy. Naszym żeby gościem. czytać tę księgę, żeby czytać. Nie, jest wiele ciekawszych książek, naprawdę. Ja to parę razy czytam. Większość rzeczy się nie zgadza. Nie, Bywa o tym Betlejem, o tej gwieździe Betlejem. A po co tam gwiazda miała świecić? Każdy tą drogę znał. No. Przecież to tam było sianko. Jakie sianko? No, ludzie. Puenta jest taka, że mamy problem z organizacją religijną o nazwie Kościół katolicki i od wielu czynników zależy, jaka ta instytucja będzie w przyszłości i jak będzie władza publiczna miała relacje z nią, jakie będzie nasze państwo. Przede wszystkim od tego, żeby konstytucyjny zapis rozdziału Kościoła od państwa w końcu wprowadzić w czyn. To znaczy, ja nic nie mam przeciwko, znaczy nie mogę mieć, w co ludzie sobie wierzą. To dla wielu ludzi jest ważne, żeby było takie miejsce, w którym zmagają się ze swoim strachem przed śmiercią. Wie pan, tak jakby się dało coś załatwić. No nie da się. No. Ale jak ktoś wierzy, że gdzieś tam, to jasne, to fantastycznie. To jest najlepsze rynkowe pociągnięcie ludzkości, jakie widziałem. Wymyślić sobie, że się coś da ze śmiercią załatwić. Więc mają się dobrze, ale ludzie, no, bo to statystyka roczniku statystycznego, przepraszam, statystyka Instytutu Badań Społecznych Kościoła Katolickiego pokazuje te wszystkie fakty, które mówią jednoznacznie, że powoli, ale systematycznie Polacy odsuwają się od instytucji Kościoła katolickiego. Polacy mogą to zamieniać na coś, co jest charakterystyczne w Stanach Zjednoczonych, że jest to taka prywatna religijność, taka głęboka wiara w Boga, czy w Biblię samą, prawda, tak jak Amerykanie mają, bez tego pośrednictwa. A swoją drogą to bardzo ciekawe, czy amerykański papież coś zmieni po tamtej stronie Atlantyku. To jest najciekawsze chyba pytanie, które zostaje po tej rozmowie. Papież, zmiana świata. No, naprawdę bardzo ważny głos. Państwa, waszym rebeliantek i rebeliantów gościem był profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS Warszawa i Polskie Generalne Studium Wyborcze. Jeden z najlepszych, najciekawszych projektów badania opinii publicznej po wyborach, w związku z wyborami. Naprawdę projekt badawczy najwyższej półki. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Kochani, bardzo serdecznie was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy.